Marrakesz. Myśleliśmy, że wiemy, czego się po nim spodziewać. Chaos! Ale oprócz chaosu pokazał nam znacznie więcej. Właśnie próbujemy zaparkować na bardzo drogim parkingu, ale przynajmniej jesteśmy w centrum miasta i możemy tu spać. Jesteś bardzo blisko tego samochodu obok. Dzisiejszą noc i dzień spędzamy w Marrakeszu. Idziemy na Medinę, idziemy coś zjeść i idziemy opłacić internet, bo nam odcięli znowu. Okej, oficjalnie rozpoczął się chaos marrakeszowy. Salon tej sieci komórkowej, w której mamy internet, był zamknięty. Później będzie haul, teraz nie pokazuję. O, nice! Czy ty masz 5 euro? Stwierdziliśmy, że czas najwyższy coś zjeść i przyszliśmy do jednej z knajpek i siedzimy sobie na tarasie. Za mną brzmi piękna kakofonia dźwięków, no ale to jest Maroko, to jest Marrakesz. Mam nadzieję, że coś słyszycie. Bębny, flet. To nie jest flet. Co czujesz? Głód definitywnie. Trochę tęsknię za domem. Jest dzisiaj tłusty czwartek, więc tym bardziej tęsknię za domem, bo nie mogę zjeść pączków mojej mamy, które uwielbiam. Tak zwiedzimy Marrakesz i tak będzie fajnie. Tak myślę, tak mam taką nadzieję. Może i nie zjem dzisiaj prawdziwego polskiego pączka, ale za to mam fryteczki. To chyba też się liczy jako tłusty czwartek. Byliśmy tam, a teraz idziemy tam, na ciastko i kawę. Nie ma gdzie usiąść. Chaos. Dobre, bo lubię budyń. Co się dzieje? Gdzie my jesteśmy? Próbujemy znaleźć Medinę znowu i błądzimy po uliczkach i jest dosyć pusto i dosyć creepy. Ścieżka numer 1, ścieżka numer 2, ścieżka numer 3, ścieżka numer 4. Zaczyna się robić późno. Stwierdziliśmy, że czas najwyższy odnieść nasze zakupy i wypić sobie drineczkę. Co się często nie zdarza w Maroku, więc dzisiaj mamy wyjątkowy dzień. Próbujemy dostać się do vana, mamy tu ciepłe jedzenie, mi jest zimno, bo jestem w krótkich spodenkach, ale nie możemy dojść, dlatego że ktoś cały czas się zatrzymuje. Ktoś. Trochę ponarzekałem, bo mogę. Mogę ponarzekać sobie trochę? Nie. Czasami? Nie. Troszeczkę? Nie. Tak się chodzi, o tak się chodzi. Raz, dwa, trzy. Jestem głodna, przebodźcowana. Wyłączam tryb vanliferki. Oczywiście rzęsy maluję z otwartymi ustami, bo inaczej się nie da. Idziemy do baru, w którym będzie jazzowa muzyka na żywo i niestety bardzo drogie drinki, ale w Maroku tak rzadko chodzimy na randki, że raz na jakiś czas można sobie pozwolić. Fajnie. Ja bym nawet dodał, że raz na jakiś czas trzeba sobie pozwolić. Pierwszy dzień Marrakesz nas kupił. Co prawda restauracja była pełna, więc zamiast drogich drinków i jazzowej muzyki mieliśmy świeże owocowe soki i ulicznych grajków. Mogliśmy się sfrustrować, ale stwierdziliśmy, że miasto zadecydowało za nas. I z taką energią chcieliśmy wejść w kolejny dzień, ale obudził nas deszcz. Mamy mało
mało zmiany planów. Myśleliśmy, że cały dzień będzie deszczowo i paskudnie, a wyszło słońce i niespodziewanie przyjechali Macy i Myrtę i jemy sobie kuskus. Kuskus, panie! Kuskus. Tamtego dnia Marrakesz znowu zadecydował za nas. I chociaż o tym nie wiedzieliśmy, to potrzebowaliśmy spokojnego dnia w wanie. W końcu znalazł się czas, żeby odpocząć i nadrobić nasz aktualny serial. No i mamy kolejny dzień. Dzisiaj pogoda jest w końcu przepiękna, więc zbieramy się już i za chwilę idziemy na miasto. Zwiedzanie Marrakeszu, dzień drugi. Outfitczek. No dobra, mała drama, bo wjechaliśmy na parking, zapłaciliśmy i nie ma na nim miejsc. I właśnie Bartek poszedł po zwrot pieniędzy, ale widzę, że zawrócił. No nie wiem, zobaczymy, jak sytuacja się będzie miała. Ale to też jest ważna nauka marokańska, której jak widać jeszcze sobie nie przyswoiliśmy. Nie płaci się z góry za rzeczy. Chciałam powiedzieć, że sukces. Ale to nie sukces, bo dalej nie mamy parkingu, ale hajs odzyskany. Mimo kłótni, ale uczymy się być bardziej asertywni, bo jednak w Maroku asertywność to jest cecha konieczna. Ja jestem głodny generalnie. Zobaczyliśmy marokańską zupę harire za 4 zł. Szkoda by było nie spróbować. To jest. Straszne? Wszystkiego jej brakuje chyba. Soli, pieprzu, ostrości, smaku, pomidorów. Jak się czujesz? Troszeczkę głodny nadal, ale generalnie spoko. Znajdujemy się teraz na głównej części Mediny i to jest ta część, którą Wam dużo mniej polecamy, ponieważ to jest wszystko droższe i mniej się opłaca. Ale warto się przejść, bo jest ładnie. Dobra, chyba nigdy stąd nie wyjedziemy, bo za każdym razem jak próbujemy dotrzeć na główny plac, to wracamy do tego samego miejsca. Chyba wpadliśmy w jakiś marakeski trójkąt bermudzki. Chodź, próbujemy znakiem teraz. Teraz już jesteśmy na dobrej drodze. Marokański trójkąt bermudzki tak nas przeorał, że musieliśmy coś zjeść. Na obiad jechała pizzka i szaszłyki z frytkami, a na deser smoothie z awokado. Wracając do wana nie mogliśmy się powstrzymać i kupiliśmy te same ciastka co 2 dni wcześniej. Gości mamy dzisiaj, tak? Kicia, jesteś gościem? Klasyczny experience w Maroku. Cześć! Szczęście mamy karmę na takie sytuacje. Lubię pieski, ale definitywnie jestem cat person. Tak sobie chilluję, a tu nagle mi się tęcza na twarzy pojawia. Stąd, z okna. Cute. Obiecaliśmy, że pokażemy Wam zakupy, jak wrócimy do wana, więc dotrzymujemy słowa. I powiemy Wam też, ile zapłaciliśmy za poszczególne rzeczy. Myślę, że zaczniemy od najprostszej, czyli od malutkiej miseczki. Najtańsza jest mała i jest cute i kosztowała nas... 10 dirhamów. Nie ma ona większej historii, więc nie Spodobała nam się miseczka. Tak, następnie przejdziemy do solniczko-pieprzniczki, proszę bardzo. Czekaj, musisz to zrobić jak influencerka Przepraszam. kosmetykowa. Nie ostrzy się na moim oku. W tym wypadku ja wykazałem się umiejętnościami słonia w składzie porcelany i udało mi się zbić jeden taki zestaw. Żeby było ciekawiej, to jak
ten jeden zestaw spadał z półki, to ja chciałam go uratować i w ten sposób stłukłam kawałek drugiego zestawu. No więc bardzo przerażeni zaczęliśmy rozmawiać ze sprzedawcą, czy to jest okej, i proponowaliśmy, że możemy zapłacić za te 2 zestawy. Pan był bardzo miły, machał ręką, no ale oczywiście stwierdziliśmy, że skoro nie chce pieniędzy za zbite, to przynajmniej kupimy jeden. I zapłaciliśmy Dobry. za niego? 30 dirhamów. Ja teraz przejdę do czegoś, z czego jestem bardzo zadowolona. I jest to ta torebka. Kupiłam ją w tym miejscu, które jest w tym vlogu. W tym miejscu, w którym też Bartek kupił pasek, który zaraz pokażemy. Bardzo mi się podobały te torebki, które tam były. I zapłaciłam za jedną 150 dirhamów. Kupiłam jeszcze jedną, ale jest ona na prezent, więc nie będę jej tutaj dokładnie pokazywać. No więc 2 torebki, 300 dirhamów. Skórzane torebki. Ręcznie robione skórzane torebki. Myślę, że to ważne, żeby to dodać. Myślę, że dobry deal. W tym samym miejscu kupiliśmy też ten pasek dla mnie za 50 dirhamów. Jest sztosik, jest z kawałka grubej skóry. I właśnie widzę, że powinniśmy się streszczać, bo na zewnątrz jest przepiękny zachód słońca. Kolejną rzeczą jest coś, co ja kocham, uwielbiam, i jeżeli widzieliście nasze poprzednie vlogi, to może to już wiecie. Mamy 2 nowe kubeczki i każdy z nich kosztował nas 30 dirhamów. Mają takie inne szkliwienia niż wszystkie, które widzieliśmy do tej pory. No. I od tamtej pory, czyli od ponad tygodnia, pijemy tylko z nich. I ostatni element naszego zestawu, czyli idealny prezent dla małych dzieci, tak żeby zdenerwować ich rodziców. Czyli mały bębenek. Pamiętam, ile on kosztował? 10 dirhamów. I teraz jestem ciekawa, czy rodzice tego dziecka, dla którego kupiliśmy ten bębenek, zgadną, że to oni będą wkurzani tym dźwiękiem. Zagadka. Dajcie znać w komentarzu, czy uważacie, że kupiliśmy te rzeczy tanio czy drogo. A my zbieramy się i lecimy oglądać zachód słońca, dlatego że u nas od kilku dni cały czas pada. To jest pierwszy zachód słońca, który będziemy mogli zobaczyć. Jest ładny. Marrakesz. Trochę nas zmęczył, trochę rozbawił, trochę nauczył. I może nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, ale na pewno była to podróż, której długo nie zapomnimy. Czy wrócimy? Być może. Ale póki co, czas ruszać dalej.